Dzisiaj ruszamy w kolejną podróż. Zgadnijcie gdzie? Aloha! Hawaje, witajcie. Żegnaj, szara Warszawo. Paskudna pogoda, ale już niedługo. Już na lotnisku. Czekamy na lot do Amsterdamu, który został przełożony z godziny 17:30 na 12:30 i przez to musiałam wziąć komputer. KLM. Będę pracować, bo muszę wyrobić 200% normy. KLM nas trochę przerobił niestety, bo mieliśmy lecieć o 17 z Warszawy i bezpośrednio do Nowego Jorku, a tak o 12 już musimy lecieć z Warszawy i siedzieć w Amsterdamie przez pół dnia. No, ale bardzo szybko poszła odprawa, poszliśmy do pań na skanerze. Panie jak zwykle stanęły na wysokości zadania, nie przypieprzały się do moich dronów zbytnio, także kobiety górą. O Boże, jak hałasują. Co? Jak filmujemy na 4 kamery naraz. Ja już śpię. Kochanie, już zasypiasz, tak? Dobra. A, bo puścił jakiś kaos usypiający i ja już śpię. Okej. Ale pamiętaj, żeby mnie obudzić, jak dadzą coś do jedzenia i picia, bo tego nie mogę przegapić. Okej, dobra. No i jesteśmy w Amsterdamie. Trzeba się zastanowić, w którą stronę iść, bo lotnisko jest duże. Co robimy? Tam jest znak na bar. Na bar. Dobra, idziemy do baru. Mają tutaj dobrą cenę na Campari. To jest moje lotnisko. 15 euro za litr. Polecam wszystkim lotnisko w Amsterdamie. To jest lotnisko przyjazne podróżnym. Samo jedzie i samo parkuje. No, na lotnisku mają tutaj samo jeżdżące i samo parkujące wózki. Ameryka. A jeszcze nawet nie jesteśmy w Ameryce. Holandia! Holandia! Nie mogło oczywiście zabraknąć zimnego piwa. I jak? Zimne piwko. Zaczynają wpuszczać, ale my mamy 4. strefę, więc jeszcze poczekamy. Ale już jesteśmy przy naszym samolocie. Piękny zachód słońca w Amsterdamie, a my udajemy się w kierunku zachodnim do New York, New York. Już siedzimy, jest super. Miejsce mamy dobre. Jak ja mogłam o tym zapomnieć. I mamy Izę z głowy na cały lot. Na 7 godzin. Pani cały czas mówi, odkąd siedliśmy cały czas mówi. Już jest 15 minut cały czas mówienia. Myślę, że to jest jakiś konkurs na to, kto potrafi najdłużej mówić bez przerwy.
Witamy w Nowym Jorku. Doors may be open. Ale, my jacket. Dzień dobry. Dzień dobry. No, więc znowu zaczynam zdanie od no. Jesteśmy w Nowym Jorku. Postanowiliśmy zrobić sobie mały przystanek na parę godzin nocnego zwiedzania. I bierzemy samochód i idziemy oglądać nocny Manhattan. Iza nie była nigdy w Nowym Jorku, więc to jest taka fajna okazja, żeby tutaj trochę rozbić naszą podróż. Rano będziemy lecieć następnym samolotem do Honolulu, ale noc należy do nas. Chyba, że każą nam otworzyć telefony i zobaczą te wszystkie niepochlebne komentarze o ich prezydencie. Ja nie mam. Jeśli słucha tego ktoś z CIA, ja też nie mam. Poszło bardzo szybko. Pan zadał nam tylko pytanie, co tu robimy i Iza musiała zostawić odciski palców, ja nawet nie, także... Ja jak zwykle. No, ale nie pytał się o te wszystkie karykatury Trumpa w naszych telefonach, więc jest okej. Musimy odebrać walizki, mimo że mamy jeszcze dalszy lot krajowy na Hawaje, ale w Stanach jest taka zasada, że w pierwszym Trzeba je mieście- samemu przenieść, bo nie ma komu. Tak, w pierwszym mieście, do którego się przylatuje, trzeba je odprawić przez odprawę celną, potem można już jechać dalej. Iza się tak spieszyła, że wzięła po prostu jakąkolwiek walizkę, byle kolor się trochę zgadzał. Tylko teraz się boję, że ktoś wziął moją. Mamy już samochód, dostaliśmy Jeepa, jak zwykle. No i co, jedziemy na podbój Nowego Jorku. Nie mamy dużo czasu, także trzeba będzie zapłacić te wszystkie opłaty za tłok, opłaty za most, opłaty dla herca. Mamy nadzieję, że uda się coś zobaczyć w tym czasie chociaż. You're almost there. I jesteśmy pod słynnym bykiem na Wall Street. Kochanie, co tam robisz? z tymi- Macam jaja, żeby mieć dużo pieniędzy i tobie też radzę. O kurde, ostra sprawa, co? Już są nieźle wyślizgane, co? No, A chłopaki cały czas próbują wejść, ale nie jest tak prosto. daj się nakręcę jak macasz jaja. Dobrze. Dobre jaja. Mocne. No, ale jest większy niż się
wydaje na zdjęciach, nie? Taki jest wielki, no. Że kochanie będziesz miał. O, chłopakom udało się wsiąść. Chłopakom się udało ściągnąć. Jest fajnie, bo jesteśmy tutaj w nocy. Zaparkowaliśmy bez problemu sobie to tak trochę nielegalnie o tutaj. Nasz biały samochód na miejscu do autobusu, ale no chyba nikt nie będzie robił problemu. No i za chwilę jedziemy do następnej atrakcji. Jest zimno i zaczynamy żarka. No, na szczęście, zaliczyliśmy już most brukliński również, przejeżdżając przez przypadek. I jest faktycznie zimno, ale nie pada chwilowo, także nie jest tak źle. Udało się wejść na górę. Nie było to takie aż trudne. Chłopaki musieli się podsadzać, ja dałem radę jakoś za rogi go wziąć. Teraz zobaczmy, jak się będzie schodzić. No to złaź. Dobra, to złażę. Uważaj na okulary. Tu jest dużo jakichś takich... No i jak ci ujechałeś? No, ujechałem byka, mam nadzieję, że teraz będę miał podwójną porcję pieniędzy. Śmieci na ulicach, brud, para unosząca się ze studzienek. To jest wszystko takie symbole tego miasta. Jest syf, jest brudno, jest chaos, ale jest jakaś tam magia też. Wszystko to, co znamy z filmów. W poszukiwaniu widoków Nowego Jorku znaleźliśmy dwie piękne panie i nowojorską giełdę, symbol bogactwa i energii i rozpusty tego miasta. No, robi to wrażenie. No właśnie, mamy tu jakiś alarm i Iza robi zdjęcie Statui Wolności, która jest tam daleko, daleko. O, widać taki mały punkcik. Niestety jest płot, nie możemy przejść dalej, ale i tak ona jest dosyć daleko. Jeszcze śmieciarka nam tu przyjechała, teraz nas nie widać. No i tyle, nagrałem trochę co się dało obiektywem i taki jest nasz widok na Statuę Wolności. Jeszcze pójdziemy z tamtej strony, może tam też widać. Zza płota, przy dźwięku alarmów i smrodzie śmieciarki. O, Nowy Jork. No cóż. Wizyta w Nowym Jorku nie mogłaby się obyć bez odwiedzenia Delikatessen Katza. To jest jedna z takich bardzo słynnych żydowskich restauracji serwujących kanapkę, różne kanapki kuchni aszkenazyjskiej, żydowskiej. To się wywodzi z niemieckich tradycji kulinarnych. Żydzi, którzy przybyli do Stanów w okresie międzywojennym, przed wojną i po wojnie, otwierali tak zwany delikatessen. I specjalizacją były właśnie kanapki z pastrami, kanapki z wołowiną, z różnymi innymi mięsami. I tutaj Katz to jest jedna z najbardziej znanych w Nowym Jorku przybytków. No jak widać, przerób jest tutaj ogromny, mnóstwo kolejek. Kanapki nie są tanie, ale są ogromne. Dostaje się dodatkowo masakrycznej ilości musztardy i dodatkowo ogórki do zagryzienia. Dostaje się tu taki kwitek. Facet, który daje kanapki, wszystko cię na nim zaznacza i płaci się dopiero przy wyjściu. Taki system. Dzień dobry. Twoje pastrami, moje... Jest druga w nocy. Jak widać, popularność kręci się całą dobę tutaj. Ludzi nie brakuje, no a kanapki Rewelacja. dają próbować jeszcze przed zjedzeniem, także pastrami, jak kroją i dają próbować. Także no, całe miejsce jest bardzo klimatyczne, stare, wygląda na trochę brudne, ale chyba dlatego przyciąga tłumy.
No niestety deszcz tam się trafił, zgodnie z zapowiedzią. Leje. Leje. Strasznie, nawet nie da się wyjść. No, także jedziemy samochodem. Okła kura w nowojorskim Manhattanie. No, się skiepściła, bo Pada. No, budynek Flatiron tutaj przy nas. O, zamknięty w rusztowaniach. A my w zasadzie spieprzamy do samochodu, bo jest po prostu deszcz. No, dojechaliśmy nawet przed Empire State Building. No i co? Wielki. Wielki jest, pada. No już nie pada aż tak, ale no nie wjedziemy na górę, ale tyle co można zatrzeć głowę i powiedzieć wow. Robi wrażenie. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy z Times Square. Czekaj, sobie zdjęcie. To miejsce żyje przez całą dobę, więc nie ma problemu. Jak tu jest jasno, jak w dzień. No i nawet jest Popeye zielony, jak zwykle jest czerwony. Może to jest wegetariański Popeye. Wege, tak. To nasza relacja z Times Square'a. Po prostu Jest strasznie jasno. strasznie jasno. A jest 3 w nocy. 3 w nocy, wszyscy jeżdżą, już chyba nawet jest po 3. I no tutaj musieliśmy tu przyjechać, bo po prostu jest to taki symbol Nowego Jorku. Iza też jest zachwycona, chociaż blisko nam troszkę do ataku padaczki od błyskających świateł. O, jeszcze śmieciarka. Patrzcie dookoła. Nie ma ludzi. Jest jakiś pan, który wygląda na jakiegoś wariata, więc się może odsuniemy. Delikatnie się odsunęliśmy. Delikatnie się odsunęliśmy. Pan wygląda jak z nocy żywych tropów. I jeszcze śmierdzi moczem. Jeszcze śmierdzi moczem, ale to jest Nowy Jork. To jest taki specyficzny po prostu aromat. Już lepiej jak śmierdzi trawką. No, trawę też O, często tu kolegi. czuć. Chowają papieża, tam Coca-Cola i Disney. No, niezły miszmasz. Wizyta w Nowym Jorku nie mogła się obyć bez odwiedzenia sklepu jednej z firm, która się najbardziej kojarzy ze Stanami, czyli Ugryzionym jabłuszkiem. Apple, tak, dokładnie. Apple ma tutaj swój sklep flagowy na 5 Alei. Jest druga, przepraszam, 4:22. 4:22, tak, i mamy tutaj sklep, który jest czynny, słuchajcie, całą dobę. To jest jedyny na świecie całodobowy sklep Apple. Zaraz sprawdzimy, co jest w środku. Jak widać jest zupełnie pusto, no prawie, ale niektórzy coś tam jeszcze kupują albo gawędzą. Sami tacy wariaci jak my. Elegancko, ładnie idziemy, 24 na dobę, idziemy na lotnisko. Na tym kończymy naszą wizytę w Nowym Jorku na dzisiaj. Iza twierdzi, że być może wcale nie chce tu już przyjeżdżać. Nie, tak nie powiedziałam. Powiedziałam, że na dłuższą metę byłoby męczące, że jeden dzień, jedna noc i by było może wystarczające, a nie, że nie chce przyjeżdżać. Fajnie, zamachaj. Jesteśmy już. Czekamy na pociąg, oddaliśmy samochód. Pogoda się nie poprawiła, lecimy dalej. A że tak się zapytam, za te pociągi to się płaci? Nie, pociągi są lotniskowe i darmowe.
pociąg za darmo. Wszystko inne się płaci. Już myślałam, że w jedną stronę przejechaliśmy na gapę. Super pamiątka dla mojego psa. Jeśli zastanawiacie się, co jeszcze można by w Ameryce wymyślić, czego jeszcze nie było i co można by jeszcze sprzedać, to na przykład czekolada z prezydentem Trumpem, dostępna w wersji jednego batonika, 3 batoników, albo takiej dużej, którą ktoś już trochę połamał. Ceny nie są jakieś strasznie wysokie. No, nie będę tego kupował, bo nie chcę nabijać prezydentowi Trumpowi dodatkowych funduszy. Ale jest to bardzo interesująca sytuacja, którą można nabyć sobie w sklepie z pamiątkami na lotnisku JFK w Nowym Jorku, jeżeli macie taką ochotę. Przed nami już ostatni lot, na szczęście, Ale najdłuższym. najdłuższym, 11 godzin, Nowy Jork, Honolulu. Przynajmniej się wyśpię. Nasz lot jest obsługiwany tym razem nie przez KLM, ale przez Deltę, więc mamy wątpliwości, czy faktycznie dostaniemy jakieś jedzenie. Dlatego wzięliśmy kanapki na wynos, ale już po połowie zjedliśmy. Wzięliśmy z kaca jeszcze pozostałość kanapek, bo daliśmy radę tylko pół zjeść. No w każdym razie na pewno nie będzie tak fajnie jak w KLM-ie, no ale może coś nam dadzą. Jakąś kanapkę z serem, No. z majonezem. I w drinkach na pewno będzie bardzo dużo lodu. Nowy Jork płacze jak odjeżdżamy. Oczywiście nie chcieli mnie wpuścić do samolotu, bo Iza zeskanowała moją kartę pokładową zamiast swojej. I poszła, i cię zostawiła. Poszła i mnie zostawiła. I został w Nowym Jorku w tym Został. deszczu, a ja już bym leżała w bikini Dokładnie. na plaży. I piła ananasowe te ananasowe piwka i jak to się nazywa? Na kolację. Pina colady. Zaczynamy już powoli dolatywać do naszego miejsca przeznaczenia na Hawaje. Ten drugi lot, no niestety trochę się dłużył. Nakarmili nas na samym początku, zjedliśmy trochę za dużo, a potem przez kolejne 9 godzin nie było nic do jedzenia, tylko wracali z drinkami. Także, orzeszki, tak. Teraz dostaliśmy do wypełnienia jakiś formularz rolniczy, czy nie przewozimy zwierząt i innych bardzo niebezpiecznych rzeczy na Hawaje. I świeżego wozu. Iza teraz wypełnia ten formularz i jesteśmy po prostu na miesiącu miodowym według. Zaznaczyłam, że wakacje. Ale najgorsze w formularzu jest, że trzeba podać wiek. Iza nie może wybaczyć tego. Kłamstwo, jak można? Pytać przyzwoitego człowieka o wiek. Na śniadanie dostaliśmy lunch, a na lunch dostaliśmy śniadanie. Ale przynajmniej dostaliśmy. Nie, no dostaliśmy kanapkę. Ale jest dobra. I orzeszki wcześniej. A obiad? Na obiad. A obiad był całkiem niezły. Nie wiem, czy to kwestia doprawienia, bo był bardzo pieprzny, ale dało się zjeść.
Ale urwał. Ja nawet przypięty nie byłem. No to co ty? Wypadł z siedzenia. Po prostu Jezu. zapomniałem przypiąć. Ryzykowne lądowanie miałem. Tak, nie powiedziałem. Ciepło, tak dosyć nawet mocno ciepło, nie? Gorąco, trzeba się rozebrać. No idziemy się rozebrać. Co? No i jesteśmy znowu na starych śmieciach w Honolulu. Ja znowu oczywiście zapomniałem laptopa z samolotu, na szczęście mi go przyniosła obsługa. Pachnie ładnie, klima się włączyła. Idziemy odebrać samochód. Zobaczymy, co tym razem nam dadzą. No Mustanga pewnie, tylko zależy w jakim kolorze. Bo to jest niespodzianka. Miałem szczęście znaleźć całe stoisko z rzeczami 3D już na lotnisku. O, proszę, wszystko jest. Zakładki, duże pocztówki, małe pocztówki, notatniki, co się chce. O, ostatnie walizki nasze. Tym razem Honolulu powitało nas słońcem. Piękna pogoda. Ciepło, trzeba się tylko szybko rozebrać. No ja nie wiem, jak my się tu zmieścimy z tymi walizkami. No, mamy trochę rzeczy, a bagażnik mały. Otwiera się. No, wejdzie może jedna walizka. Postanowiliśmy trochę zaszaleć w tym roku i skoro jest ładna pogoda, to zamieniliśmy sobie naszego SUV-a za dopłatą jakieś $50 na Mustanga Cabrio. Fajną taką rzeczą w Stanach jest to, że tutaj na parkingu mamy cały parking samochodów z Budget, Avis, różnych innych pożyczalni. Pan przy rejestracji w okienku daje Ci papier, wskazuje Ci miejsce, na którym jest samochód, albo mówi, wybierz sobie z tego rzędu. Wszystkie kluczyki są już w środku, wybierasz sobie, który chcesz, wyjeżdżasz i na wyjeździe tylko dajesz prawo jazdy przy bramce, żeby porównać dokumenty z Twoją tożsamością, dokumenty samochodu, no i wyjeżdżasz, także to jest bardzo wygodne. No i mamy Mustanga. Pomieściliśmy się idealnie. No, będziemy trochę jechać bez dachu, co? Bo nie pada. No wiadomo. No, na Hawaii. Ładuj się, już, idziemy. Jedziemy. Nie przemyślałam tego. Będziemy chyba częściej jeździć z dachem. Wow, jaka winda. Jedziemy do mieszkania. Wow. Tada! O, relacja z przyszłości. Nasze nowe mieszkanie w Honolulu. Piękne łóżko, kanapa, Iza, lodówka, telewizor i wspaniały widok. Mamy nawet widok na morze. Jakby ktoś się zastanawiał, to morze jest o tam. Super! Nasz Mustang generuje bardzo piękne koniki na chodniku. Projekcja z każdych drzwi, po jednej i po drugiej stronie.
Jesteśmy na stadionie Aloha znowu, szukamy naszych wspaniałych rejestracji z Hawajów. Zobaczymy, jak tym razem nam pójdzie. Pełno tu różnego badziewia. Wszystko, co możesz sobie wymarzyć. Niestety nasz pan w porównaniu do zeszłego roku się gdzieś przestawił i właśnie szukamy nowego miejsca faceta z tablicami. Szukali i znaleźli. No tym razem pan jest na sektorze D78 zamiast D67, no ale to niedaleko, musieliśmy iść. Ostatecznie kupiliśmy 3 tablice. Jedną Iza, ja 2. Chińczyk nie chciał nam zrobić zniżki, ale to są dobrzy biznesmeni. Bo udawali, że zrobili zniżkę, ale tak naprawdę podali wyższą cenę, a potem zeszli do oryginalnej. Także podziwiam, to jest jednak wielki naród. Dostaliśmy jeszcze jako prezent taki kubeczek, można sobie, nie wiem, tutaj wsadzić długopisy albo jakieś, nie wiem, inne pierdółki. W sumie miło z ich strony. No, bonus. W każdym razie mamy parę fajnych tablic na dekorację na ścianę. No i jesteśmy zadowoleni, możemy iść do domu chyba. Znaczy nie do domu, o. Na plażę. Idziemy na plażę, tylko że pogoda jest taka, że... No zobaczymy, może nie będzie padać. Albo jak będzie, to może przestanie i będzie słońce potem. Oby. Oby. Kupiliśmy sobie już karty SIM, no i także jesteśmy połączeni ze światem, ale... Ale utknęliśmy w salonie T-Mobile, bo leje. Iza wypiła już 3 piwa z naszego wspólnego zapasu piw z ananasem. A że kupiliśmy 12, no to jeszcze mi trochę zostało. 9, to prosty rachunek bardzo. Ale nie no, 9 zostało z 12, 12. ale No tak. ja wypiłam 3, No, to ile jeszcze twoich? no to moich jest raptem jeszcze 3. Bardzo dobrze. Pewnie wypiję jutro i będzie trzeba kupić nowe. Jesteśmy na plaży po raz pierwszy. Pogoda na razie nie rozpieszcza. No na Hawajach to jest coś takiego, że no jak wiecie już z naszych poprzednich filmów, pogoda się zmienia paręnaście razy dziennie. Dzisiaj akurat się zmieniła w sumie na gorsze tylko i taka już została. Ale woda jest ciepła, piasek jest ciepły. Nie pada. Nie pada, jest całkiem fajnie. Dokładnie. I tak jak wcześniej utknęliśmy tam w salonie T-Mobile, bo strasznie lało, tak później ten deszcz przeszedł i jak wyjechaliśmy za górę, no to niebo już było takie No, bardziej przyjazne. tak, siedzimy na ładnej plaży, ludzie sobie wędkują, surfują, a my chillujemy.
Kupiliśmy blender właśnie w markecie za małe pieniądze, bo chcemy robić sobie świeże piña colady w ananasie i z ananasa. To znaczy drążymy ananasa, wsadzamy do środka mleczko kokosowe, ananasa i rum, i lód, i w tym pięknym urządzeniu za małe dolarki, za niedużą kwotę w dolarach będziemy mieli nasze własne domowe drinki. Na kibelkach jest tu napisane po hawajsku, mężczyźni, kobiety. Bardzo ciekawe. Jeśli macie ochotę sobie trochę kupić pamiątek na Hawajach, tak jak my sobie kupowaliśmy, albo na prezenty dla znajomych, to ja bym polecał tu takie rozwiązanie, żeby się wybrać do Walmarta, czyli po prostu do takiego dużego supermarketu i na Hawajach te wszystkie Walmarty mają sekcję z pamiątkami. Jest przynajmniej jedna lub dwie alejki i te pamiątki w zasadzie i tak pochodzą z Chin, czy kupicie je w sklepie w centrum, czy kupicie je w Walmarcie, to będzie pewnie ten sam dostawca, a w Walmarcie jest dużo taniej. Tutaj macie magnesy, koszulki, kremy, pamiąteczki, smyczy, bibelotki, laleczki, nalepeczki, miseczki, no kubeczki, wszystko jest, wszystko do wyboru, do koloru i taniej niż gdzie indziej. Jesteśmy na plaży blisko Waimea Beach na Oahu, na północnym brzegu. Plażę mamy w zasadzie zupełnie całą dla siebie, z wyjątkiem nielicznych ludzi. Jest słońce, są ogromne fale. Te fale to jest coś, z czego trzeba się liczyć na Hawajach, bo to jest Mekka surferów, więc tu nie zawsze jest taka spokojna woda bez fal, tak że można się wykąpać. No ale woda wygląda pięknie, możemy cieszyć się piaskiem, słońcem, spokojem. Fale są przerażające. No, Nie tylko wielkie, ale są przerażające, wysokie i jestem pewna, że jakbym weszła do wody, to by mnie od razu skąpało i byś mnie szukał na drugim końcu na wyspy. Maui, na Maui. Ale woda jest rzeczywiście turkusowa i wygląda to pięknie, ale koniecznie okulary, jak się tylko ściągnie okulary, to jest tak jasno, tak razi w oczy, że nie da się długo bez okularów wytrzymać. No, ale jest bardzo spokojnie, latają czasem helikoptery, ale poza tym nie ma nikogo i jest bardzo, bardzo sielsko. No i oczywiście, co jest typowe, nad górami są chmury, nad oceanem są pojedyncze chmurki, jest raczej niebieskie niebo, więc korzystamy, bo nie wiadomo, kiedy to się wszystko odmieni. Szukamy, bo ostatnio rano zauważyliśmy, że do południa jest fajne słońce, więc szybko się wybraliśmy dzisiaj rano, żeby skorzystać z opalania. No a jest szansa, że od pierwszej, drugiej już będzie pochmurno i może deszcz, także... I są kamerki internetowe, gdzie można sprawdzić, jaka jest pogoda na danej plaży. No, więc zanim się godzinę, dokładnie, więc zanim się godzinę pojedzie, tak jak teraz pojechaliśmy, no to warto sprawdzić, czy nie ma tam ulewy.
Już tu kiedyś byliśmy i mamy nawet nagranie tej budki na jednym z naszych poprzednich filmów, ale teraz postanowiliśmy sprawdzić, jak naprawdę jest, czy te tacos są naprawdę najlepsze na wyspie. No i przekonaliśmy się. Czekam. Zastanawia się, czy zaatakować. Jak? Bez fish tacos? No bez to może nie. Bez to nie. Ogólnie jest całkiem spoko, tylko że jeszcze pod stołem biegają kury i próbują wywalczyć jakieś kawałki. A więc jakie są te tacos? Nie są złe. Ryba nie jest w panierce, ale jak ktoś lubi taką rybę bez panierki, to naprawdę można sobie dobrze podjeść. Natomiast porcja jest dosyć mała, no i cena $21 bez napiwku. Trochę drogo. No ale jak będziecie w okolicy, widok jest niebanalny. Obok jest zaraz plaża, można posurfować, popływać. No i pewnie na tym robi kasę właściciel tej budki.
Co tutaj kurki chciałyście? Nie mamy nic, bo my jesteśmy na diecie. Lolek? No, Lolek? Lolek? takie 2 lolki. No, my nic nie mamy. Całe wielkie ananasowe pole. Całe ananasowe pole dole. Pole dole. Dokładnie. Firma dole. Wrócimy do Was już niedługo z relacją z ananasowego królestwa. Już! Dostaliśmy wczoraj mandat za parkowanie na trawie przy plaży. Nie było innego miejsca. No ale Amerykanie są bardzo sprytni i przedsiębiorczy i chcą jak najbardziej ułatwić Ci dokonanie płatności, więc w komplecie z mandatem jest druszek do wypełnienia, można się przyznać do winy albo nie. No wiadomo, przyznajemy się, nie będziemy łazić po sądach. I dodatkowo jest tutaj formularz, który trzeba wypełnić, tam można dać numer karty kredytowej, można też załączyć czek, no nie mamy czeku, ale można po prostu wysłać, to jest przygotowana koperta, trzeba tylko nakleić znaczek, wysyła się formularz z danymi, z kartą kredytową, no i ściągają te pieniądze, także nie będziemy się tu sprzeczać, bo mandat jest bardzo ludzki, $35, więc wysyłamy i z głowy.